Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i ja. I Nuri, oczywiście. Dzisiaj witamy się z Wami z terenu. Już Wam pokazuję miejscówkę, w której jesteśmy. Knajpy w obecnej sytuacji oczywiście są zamknięte, ale ta knajpka tutaj w oddali wydaje napoje na wynos. Więc sobie siedzimy nad jeziorem i popijamy kawkę. Pogoda ostatnio jest w kratkę, właściwie często bardzo jest takie pochmurzone niebo, jest dosyć zimno. Wydaje nam się i też to, co widać po prognozach, że zbliża się do nas jakaś mega śnieżyca, ale coś dojść nie może. No i tak ostatnio siedzimy dużo w domu, nic się nie dzieje, pod kocykiem z książką, z herbatką, no i nudy. No to postanowiliśmy w końcu dzisiaj z domu się wyczłapać. I tak siedzimy tutaj, pijemy tą kawkę i nam się przypomniało, co się ostatnio wydarzyło. Słuchajcie, afera, a właściwie dwie. Jedna na całe osiedle, a druga na cały blok. I oczywiście jak zawsze to my musieliśmy być głównymi bohaterami, nie? Bo jakże inaczej po prostu wstyd, jak nie wiem. No i opowiemy Wam dzisiaj, co się stało. U nas szkoły cały czas są zamknięte. Wiadomo, jaka jest sytuacja obecna na świecie. I nauczyciele mają raz w tygodniu dyżur. I ostatnio właśnie ja miałem dyżur i miałem odebrać kolegę na osiedlu. Wychodziłem z domu, chciałem otworzyć samochód, drzwi. Pipaczem. No, pipaczem, właśnie. Nie udało się. Było przymrozy, wiadomo, może myślałem, dobra, zimno jest, mróz, otworzę kluczykami. No. I otworzyłem, odpaliłem, wszystko było w porządku. Nic się nie wydarzyło. Jechałem po kolegę, kolega tam stał na miejscu. Od razu jak on otworzył drzwi, samochód tak zaczął piszczeć, tak głośno na całym osiedle. I ludzie z okna patrzyli, on też nie siadł, bał się siadać. Ja mówię, siadaj, ale on mówił, o co chodzi. No ja próbowałem dusić jakieś guziki tam awaryjne, czy tam trąbić. Ja mówię, samochód trąbić czy co? Ja mówię, dobra, siadaj, jedziemy. Najwyżej tam samo wyłączy po drodze i faktycznie za kilka minut się wyłączyło samo. No dobra, ale przejechaliście przez całe osiedle z tym alarmem, jakbyście jakąś karetką jechali. Tak. I potem, to nie koniec jeszcze. Dojechaliśmy do wioski, tam gdzie ja pracuję i to jest naprawdę mało mieszka. Tam jestem nauczycielem i wszyscy mnie tam znają. No i co się stało? Tam czekał następny kolega, no. Mieliśmy go też odebrać. I on otworzył drzwi. Tak zaczął piszczyć znowu ten samochód. No i znowu mówię, o co chodzi z tym samochodem, no. Wyłączyłem auto, ale dalej piszczy. Odpaliłem i wszyscy patrzą, cała wioska, wychodzili z domów nawet. Patrzą, a to jest nauczyciel Nuri, u nas w szkole pracuje. I kiwają, machają rękami, ja mówię, spoko, tylko uśmiecham do nich. I jedziemy dalej, ale samochód piszczy. Ja mówię, zaraz wyłączę, nie martwcie się, zawsze tak piszczy. I w końcu dojechaliśmy do szkoły, jesteśmy na boisku i dopiero wtedy się wyłączyło. Nie wiem, co to było, ale myślę, że nie mogłem otworzyć drzwi pipaczem. To jak otworzyłem kluczykami, tylko moją stronę, no. Tam gdzie kierowca, a inne drzwi były cały czas zakluczone i samochód myślał, że ktoś próbuje łamać do auta. Tak, dlatego. Ja też tak myślę, ale po tej akcji, jak ja mam otwierać drzwi od strony pasażera, to się tak stresuję, że... No i teraz jest spoko, bo ja teraz mam fobię, jak odpalam auto tam pipaczem, czy tam otwieram drzwi, to zawsze sprawdzę, czy wszystko jest w porządku. Zamiast się zatrzymać, poczekać, coś popróbować, że to się wyłączyło, na pewno się samo wyłączy. Jadą przez całe osiedle, przez całą wieś z tym alarmem, no. Wszyscy się patrzą. Czyli czułem się, jakbym prowadził karetkę, no. Nigdy tak nie jechałem w życiu, pierwszy raz, doświadczenie. Na kogutach? Tak, na kogutach. I to tak głośno, naprawdę, wyobraźcie sobie, masakra. Moja akcja też była z drzwiami, ale z innymi drzwiami. Czekaj, przejmę kamerę, będzie mi wygodniej. Słuchajcie, jeden dzień Nuri mówi, że jedzie do miasta do fryzjera. Ja mówię, co będę sama w domu siedzieć? Akurat ładna dość była pogoda, bardzo ładnie zachodziło słońce.
No to mówię, idę sobie popatrzeć na jezioro, na ten zachód, pocykać trochę Instastory. No i tak zrobiłam. Piękny zachód słońca, 1500 zdjęć porobione. Już słońce zaszło, zaraz się zrobiło mega zimno. Mówię, no nie będę tutaj marzła. Wracam do domu. Wchodzę do bloku, na klatkę. Podchodzę do drzwi. Wkładam do drzwi mój klucz. I wiecie, mamy takie drzwi zatrzaskiwane, że nie można ich od zewnątrz otworzyć, tylko jak kluczem się przekręci, to one się odblokowują. No i kręcę. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz, tyle ile było zakluczone. I już ma być ten ostatni raz, co przekręcam i już te drzwi puszczą, się otworzą. I co się wtedy stało? Oczywiście zaciął się zamek i klucz ani w jedną, ani w drugą stronę się nie kręci. No to próbuję, kręcę w jedną, drugą, kręcę w jedną, drugą, pcham drzwi, ciągnę drzwi, kopię drzwi, kręcę. Już się cała spociłam, już 15 minut minęło. W końcu wychodzi sąsiadka z naprzeciwka. Myślała, że ktoś tam się do chaty włamuje. No to jej opowiadam, co się stało. No to druga sąsiadka, jak usłyszała, że coś gadał z sąsiadką, wylazła, też się dowiedzieć, co się dzieje. No ale nic, no próbuję dalej. Już coraz więcej sąsiadów się zebrało. Wszyscy zainteresowani, co się dzieje. W końcu sąsiadki zawołały swoich chłopów i dwóch chłopów, słuchajcie, jeden próbował kręcić, drugi ciągnie drzwi. Ten kręci, ten pcha drzwi. W końcu oboje zaczęli kopać te drzwi. Ja mówię, Boże, albo zaraz będę miała dwie pary drzwi, albo trzeba będzie ślusarza wzywać. Dzwonię do Nuriego. A Nuri co? Nuri u fryzjera. No nie mogę odebrać, bo fryzjer mi akurat obcina włosy i mam ręce zajęte, bo... I suszarka, hałas. Tą feretą jestem przykryty. No, Więc nie odbiera w ogóle. Ja mówię, teraz nie wiem, mam autobusem jechać do niego do miasta, czy chodzić po tym osiedlu, czy stać pod tymi drzwiami, czy do sąsiadki na herbatę wbiec, czy co robić. No ale mówię, Nuri przyjedzie, przecież ten sam problem będzie, no już niech te chłopy próbują to otworzyć. No tak. No i dobra, stoję na boku, się nie odzywam, mówię, może w końcu otworzą. No i wreszcie po pół godzinie, jak już cały blok się w to zaangażował, drzwi otworzyli. Weszłam do domu, zrobiłam sobie herbatę, siedzę. Nuri wraca, włożył klucz do zamka, normalnie przekręcił, otworzył i wszedł do domu. Nic nie było. No. Nie umiesz kręcić. I tyle. Tak, właśnie tak. O, słonko się świeci. No i właśnie dzisiaj będziemy też testować i otwieranie drzwi od samochodu, jak będziemy wracać do domu, i odkluczanie drzwi. Tak, tak, zobaczymy. Także zobaczymy, czy to było jednorazowo, czy coś jest nie tak. Normalnie fobia mam teraz, no boję się. No naprawdę, cokolwiek nam się przydarzy, że pełno ludzi wkoło tego się zbiera, nie? Zawsze na nas musi coś takiego trafić, ja nie wiem, no. No, aferę. Dajcie nam znać w komentarzach, czy wam ostatnio się coś śmiesznego przydarzyło. Bo w taką pogodę, w te chmury, w te szare dni, to fajnie będzie poczytać coś śmiesznego. No tak. Dajcie znać. Ale wiecie co? Tak też doszłam do takich wniosków. Taki wniosek z tego wszystkiego mam, jeżeli chodzi o moją aferę, że naprawdę mamy bardzo fajnych sąsiadów. Nie żyjemy z nimi jakoś blisko, żeby tam się odwiedzać na kawki i ten, ale widzicie, coś się działo przy drzwiach. Sąsiadka zaraz wyszła sprawdzić, czy ktoś się nie włamuje na chatę. Inni sąsiedzi zaraz pomogli i próbowali cokolwiek zrobić albo zaprosić do siebie na herbatę, więc w razie czego wiem, że mogę na nich liczyć, to jest super. No tak, No, jasne. naprawdę, Tu jest to fajne właśnie. To fajnie, no. Taka kultura. No, super. No dobra. To co, idziemy jeszcze trochę pospacerować, co? Tak, idziemy. Bo teraz słońce wyszło, kurczę. No. Mi tu świeci, nie mogę oczu otworzyć. Dobra, idziemy. No. Struck down in the middle of it, I built up something to destroy. I dried out in a summer that I didn't know I was waiting for. I fell down by the river, I was screaming just to hear a voice. And the cold by the riverside, I was asleep into my very soul. I can't play with the pieces of a broken body.
Can't play with the pieces of our broken body. Met the man of a midsummer dream. I was lonely, was far from home. And in a stranger's embrace, you can feel all those things that you wish you could feel on your own. O, ale dzisiaj jezioro złowieszczo wygląda jak wkurzone morze. No jak morze wygląda i tutaj mówią ludzie na to van morze, no. No, szczególnie jak takie fale są. Wow. Ale w tym roku susza jest trochę. No. Już wam tu pokażę. Tu gdzie stoję już właściwie nie ma wody. Aż tam było. No właśnie, a wcześniej woda sięgała aż tutaj, gdzie te kamienie się kończą i zaczyna trawa. Więc no, daleko teraz. Wszystko fajnie, ale jest taki wiatr, że nie wiem. Nam przewiało już tyłki, więc idziemy w naszej knajpie zapytać, czy dają herbatę na wynos też. I ugrzejemy się trochę w samochodzie, bo chcemy poczekać. Zostało mało czasu do zachodu słońca. Na pewno będzie dzisiaj pięknie wyglądał, ale nie wytrzymamy już dłużej spacerować. Trzeba się trochę ugrzać. Tak nas wywiało, że nie wiem. Herbatka ciepła w sam raz na to. Czy wy też się zawsze boicie pić z takiego dzióbka, że będzie za gorąco i się poparzycie? Nie da się podmuchać do tego? Od razu lepiej, co? In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say, these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. 'Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, yes, our beauty must die. We try hard but we also know so reckless, so reckless. Zimno, ale warto tu trochę pomarznąć. Boże, jaki piękny widok. Wróciliśmy do domu, ale kurczę, zmarzłam teraz na sam koniec. Więc kończę szybko, zaraz gorącą herbatę. Mam nadzieję, że wam się podobał ten vlog. Nie zapomnijcie, żeby pisać o swoich śmiesznych wydarzeniach. Na pewno wszystko przeczytamy, chętnie się pośmiejemy i do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz!